Dzień dobry. Po moim ostatnim filmie na temat tego tutaj oto piecyka, jak się później dowiedziałem z komentarzy o prawidłowej nazwie Ridgyard, zadaliście mi sporo pytań w wiadomościach prywatnych odnośnie łazienki. W jaki sposób została w moim busie zrobiona łazienka, bo takową właśnie, taki luksus jak łazienka sobie zafundowałem, budując nowego kamperka. Tak w zasadzie to był jeden z głównych powodów tego, że sprzedałem T4 i kupiliśmy tego tutaj oto busiora. A więc tak, po kolei, no, sama łazienka, jak widzicie, się oddalę troszeczkę, nie jest wielka, ale jest całkiem pokaźnych rozmiarów, jak na tak niewielkie auto. Sama jej konstrukcja zrobiona jest z płyty OSB obitej deskami błazeryjnymi, czy jak to tam nazwać. W każdym razie jest to taka zwykła błazeria 8 mm bodajże, 8 mm albo 10 mm grubości, ale chyba 8 mm grubości, sosnowa, jeśli to dobrze pamiętam, albo liściasta, nie wiem, nie przypomnę sobie w tej chwili. Brałem po prostu co było najtańsze w Leroy Merlin. Najtańsze to raz, a dwa, te deski były 2-metrowej długości, więc tak było mi optymalnie to przewozić, ciąć. Nie mam żadnego garażu, nie mam żadnej hali, więc wszystko robiłem tutaj w busie i na parkingu przed blokiem, no, więc to było po prostu wygodniej, kiedy dechy miały 2 metry. Więc szkielet zrobiłem z kantówek, w środku obiłem to płytą OSB, a na zewnątrz, tak jak całego busa, błazerią. Ale to tam jest małe pikoś. Największym problemem było uszczelnienie tej oto łazienki, tak żeby można było korzystać z prysznica, bo to było główne zadanie. Tak więc tutaj zastosowana jest membrana PVC. Typowa membrana dachowa na dachy wielkopowierzchniowe, grubości bodajże 1,5 mm. Na podłodze jest grubsza antypoślizgowa, tu słabo widać fakturę, ale to jest membrana antypoślizgowa, taka chropowata i ona jest bodajże 2, a cała reszta ma 1,5 mm. Jest to przyklejone do tej płyty OSB wstępnie takim specjalnym klejem do membran. Kto troszkę w dachach płaskich siedzi, to ogólnie to jest taki klej do, jak się obrabia attyki na wszystkich pionowych powierzchniach. Używa się kleju. Konsystencja jest smród podobny do budaprenu. W każdym razie zostało to przyklejone wszystko do sufitu i do tych wszystkich pionowych powierzchni, a następnie zgrzane na zakładach. Są 2-2,5 cm, w zależności jak to wyszło, bo niestety powierzchnie są zakrzywione, więc nie było to łatwe, ale zostało zgrzane z takim 2,5 cm zakładem w każdym rogu, wszędzie, was tam to pokażę. Zgrzane aż do niektórych miejscach niestety wypłynęła to PVC, ale nieważne, istotne, ważne, żeby było szczelne. W narożnikach dodatkowo są dane specjalne, też stosowane na dachach, narożniki, czyli dodatkowo tam nie dość, że jest zgrzane, to jeszcze są wklejone te narożniki także na gorąco. One są wgrzane tak w zasadzie, a nie wklejone w każdym z rogów. Odpływ to jest zwykły wpust dachowy, bodajże 50, też z kołnierzem, to po całości jest kołnierz. On jest wklejony i wgrzany i na to jeszcze jest dana właśnie ta membrana antypoślizgowa. Niestety jest nieporządek, bo tu się też nogami po tym chodzi, ale to się bardzo łatwo zmywa.
Natomiast korzystając z kibelka, no chodzi się tutaj normalnie w butach. To jest też zaleta właśnie tej membrany, że ona jest bardzo trudno ją uszkodzić, jeżeli się czegoś ostrego na to nie spuści, nie wbije jakiegoś, nie wiem, nie będzie się w szpilkach po tym chodzić, to nie ma szans tego uszkodzić. Ona jest gruba, twarda, wytrzymała. No i tyle. I tak to zgrzanie powoduje, że jest to całkowicie szczelne. Można tu normalnie do środka nalać wody, zamknąć to korkiem i tworzy się basen. Nie ma szans, żeby to ciekło w jakikolwiek sposób. Jest naprawdę bardzo, bardzo szczelny. Wejdę może do środka, jest mała powierzchnia, ale pokażę wam to z tej strony, jak to wygląda. Tutaj jest zwykła, taka rozpórkowa belka do powieszania zasłonki, także najzwyklejszej za kilka złotych z Leroya. Zasłaniamy. Drzwi żadnych nie wstawiałem, bo nie ma to sensu kompletnego na tak małej powierzchni stawiać drzwi. Ta folia, ta membrana jest wywinięta na zakładach, tutaj na tej framudze, w narożnikach też wszędzie jest powklejane, powgrzewane narożniczki. Nie wygląda to może jakoś super pięknie, natomiast jest mega skuteczne i było bardzo tanie. Myślałem o tym, aby to robić jakimiś panelami PVC, jak to niektórzy robią, czy zwykłą taką wykładziną linoleum, ale to by się tak dobrze nie zgrzało, a to się zgrzało elegancko normalną zgrzewareczką ręczną. Miałem tu kolegę, który się płaskimi dachami zajmuje, zrobił mi to naprawdę mega, mega fajnie. Dorobił takie metalowe okucia, wszystko wygrzał, przygrzał do tych okuć. No, jest, uważam, super zrobione i przede wszystkim jest szczelne. Jest szczelne, nie ma obawy, że gdzieś mi woda poleci, gdzieś pod podłogę, cokolwiek. Można spokojnie brać prysznic. Można też, zamykając korek, zrobić w tym małe pranie. No a przy okazji jest i kibelek stary, już mam go chyba 4. czy 5. rok, służy dzielnie. To jest Rock Trail czy coś takiego, nie pamiętam. W każdym razie kupiłem to chyba za 50 czy za 80 zł za Elixa, nowiutki. Jeszcze z takim startowym zestawem chemii. Ktoś kupił, stało, nie używał, sprzedał. Polecam w ogóle kupowanie wszelkich rzeczy, bądź to używanych, bądź to nowych na Elixie. Rewelacyjna sprawa, kosztuje grosze, a ludzie często się pozbywają, gdzieś coś kupili, nietrafione pomysły, nietrafione prezenty, pozbywają się tego za niewielkie pieniądze. Jako półek, szafki, jakby to nazwać, używam takich pojemników. Są to z Julii bodajże. Te mniejsze kosztowały chyba po 3 zł, te większe po 5 zł. One się wsadza jeden w drugi. Całość można, kiedy chce się kąpać, po prostu zdjąć, wynieść, zawiesić sobie. Dajmy na to. Ja zawsze wieszam to tutaj. Sobie to wisi. Uzyskuje się więcej miejsca, a dwa nie zalewa się wszystkiego wodą podczas prysznica. Wszystkie razem się elegancko trzymają. Po skończonej kąpieli wieszam to z powrotem i spełnia swoją rolę. Dodatkowo mam jeszcze jakiś tam, bodajże z Ikei, taki pojemnik podręczny, żeby był pod ręką, czy tam papier toaletowy, czy jakieś inne rzeczy, co jest potrzebne przy dłuższej nasiadówce. Chyba tyle. Oświetlenie zrobiłem na zwykłym pasku LEDowym i dodatkowo dałem tutaj taki mały wywiecznik, żeby para wodna w czasie kąpieli uciekała górą.
Nie dawałem tu wielkiego okna, nie było nawet miejsca na to, żeby dać, chciałem początkowo dać okienko dachowe takie 40 na 40, ale albo mniejsze 28 na 28, ale tutaj są wzmocnienia poprzeczki fabryczne w samochodzie i nie chciałem już tego ciąć, tym bardziej, że z drugiej strony też już ciąłem. Nie chciałem jeszcze bardziej osłabiać konstrukcji dachu, więc jest taki mały, spełnia swoją rolę. Czy to zapachy po nasiadówce na kibelku, czy para po prysznicu. Elegancko z tego tym ulatuje. Tutaj jest lusterko. No i mordy nie zobaczycie, ale małżonka bardzo często używa. Aha, i tu jeszcze na zewnątrz mam światełko. Łącznik zwykły domowy, który zapala to światło i zapala światełko, które jest tutaj. Dwupozycyjny, zwykły łączniczek. Tyle. Cała filozofia łazienki. Proste, tanie i skuteczne. Jak wszystko u mnie. Dzięki. Jeśli się Wam podobało, to tam te wszystkie rzeczy pod filmikiem. Jeśli nie, to trudno. Nara.